Witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym spotkaniu Koloryt Spektrum Autyzmu. Spróbujemy sobie ustalić, rozwikłać i zrozumieć lepiej, na czym to spektrum autyzmu, moi drodzy, polega, z czym ono się wiąże. Zacznijmy przede wszystkim od początku, a więc ustalmy sobie jedną podstawową i najważniejszą informację, taką, że zaburzenia ze spektrum autyzmu to niepełnosprawność neurorozwojowa, a więc taka, która wiąże się bezpośrednio z układem nerwowym. Skoro z układem nerwowym, to znaczy, że niewiele w tym zakresie możemy zrobić, ale jednocześnie musimy wziąć pod uwagę, że ile osób w spektrum autyzmu, tyle absolutnie różnych poziomów funkcjonalnych. Stąd mówimy o spektrum, a nie o autyzmie, czy jakkolwiek inaczej byśmy to nazywali. Jest to spektrum, które mówi nam o tym, że tak naprawdę możemy mieć osobę, która będzie w normie intelektualnej i z dobrymi umiejętnościami językowymi, ale jednocześnie z dużymi problemami, na przykład w aspekcie komunikacji i interakcjach społecznych. Możemy też mieć w obszarze spektrum autyzmu dziecko czy osobę, która będzie oprócz tego, że miała kłopoty z komunikacją i umiejętnościami językowymi, także będzie posiadała niepełnosprawność intelektualną. A mimo to wszystkie te osoby będą właśnie sklasyfikowane diagnostycznie w kategorii zaburzeń neurorozwojowych. I o tym musimy pamiętać, że właśnie te zaburzenia ze spektrum autyzmu to nie są zaburzenia zachowania, to nie jest żadna choroba psychiczna, jest to absolutnie inne funkcjonowanie w obszarze struktur mózgu, tak? Inne struktury, pewne struktury mogą być nieco inaczej zbudowane, a co za tym idzie, inaczej mogą funkcjonować. Co przełoży się oczywiście na to, jak jednostka będzie sobie radziła w życiu codziennym, jak będzie rozwijała się jej strefa poznawcza, czy intelektualna albo werbalna. To wszystko będzie miało przełożenie właśnie ze względu na to, jak te struktury korowe będą się kształtowały i jak to właśnie będzie wyglądać. Moi drodzy, tak jak Wam powiedziałam, spektrum autyzmu dotyczy tak naprawdę odmienności w obszarach mózgu, a więc nie jest to choroba. Skoro nie jest to choroba, to znaczy, że nie mamy na to lekarstwa. Ci z Państwa, którzy śledzicie moje szkolenia, moje pogaduchy, mój kanał na YouTubie, wiecie, że ja już prowadziłam takie długie szkolenie, długi webinar na temat tego, czy spektrum autyzmu to leczymy, czy też nie, czy mamy na to lekarstwo, czy też nie. Zachęcam i odsyłam Was na YouTube właśnie do tego webinaru. Tam szczegółowo bardzo opowiadam na temat tego, czy są lekarstwa, a jeśli tak, to jakie, a jeśli nie, to dlaczego. Więc dla zainteresowanych zachęcam do obejrzenia właśnie tego webinaru na YouTubie. Drodzy Państwo, ale wrócę na chwilkę do tego jakby w dwóch zdaniach. Dlaczego to nie choroba? Ze względu na to, że jak sobie zdefiniowaliśmy, spektrum autyzmu to zaburzenie neurorozwojowe, a więc związane z układem nerwowym, który funkcjonuje nieco inaczej niż u osób neurotypowych. My dzisiaj mamy sporą wiedzę już na temat mózgu, natomiast ona jest nadal niewystarczająca. Dodatkowo nie mamy też ani takich możliwości medycznych, ani farmakologicznych, ani żadnych innych, które w sposób radykalny będą w stanie zmienić budowę albo funkcjonowanie poszczególnych struktur mózgu. Co za tym idzie, wyleczymy autyzm. Nie ma na razie takich możliwości i jeszcze długo pewnie nie będzie. Dlatego nie leczymy, bo to nie choroba. Skoro nie znamy przyczyn spektrum autyzmu, bo to, że są to odmienne struktury, a co za tym idzie inne funkcjonowanie mózgu, czy podłoże genetyczne, to mimo wszystko są to nadal hipotezy. To znaczy, że nie mamy ani jednego obszaru w mózgu, ani jednego konkretnego genu, który zawsze z automatu występuje u wszystkich osób w spektrum autyzmu, a co za tym idzie, pewna dysfunkcja tego jednego konkretnego obszaru albo nieprawidłowość w tym konkretnym genie sprawi, że dziecko urodzi się albo będzie miało właśnie spektrum autyzmu. Nie ma czegoś takiego. To znaczy, że nie znamy przyczyny, a co za tym idzie, nie jesteśmy w stanie wymyśleć, wynaleźć, odkryć syropu, tabletki, zastrzyku właśnie na spektrum autyzmu. Powtarzam raz jeszcze, jest to inne funkcjonowanie, inna struktura właśnie układu nerwowego.
dobrego i tego musimy się na razie trzymać, ale przede wszystkim zrozumieć, tak, że to właśnie wiąże się z tym, co dzieje się właśnie na poziomie mózgowia. Tam zachodzą liczne trudności, które, albo inaczej zmiany, które niestety wpływają na ogólne funkcjonowanie osoby. Moi drodzy, kolejna bardzo ważna kwestia, o której muszą pamiętać absolutnie wszystkie osoby mające kontakt z dzieckiem, nastolatkiem albo młodą osobą dorosłą w spektrum autyzmu. Wszystkie te osoby w mniejszym lub większym stopniu mają tak zwane wyjątkowe doświadczenia sensoryczne. Tak? Zauważcie, że nie powiedziałam, że są to zaburzenia sensoryczne, a doświadczenia. Z tej prostej przyczyny, że znowu statystyki różnie pokazują, jak to wygląda rzeczywiście w kwestiach przetwarzania sensorycznego. Natomiast wiemy, że większość, 95, może 98% osób z ASD to są osoby, u których występują jakieś trudności sensoryczne, a nawet jeżeli nie będziemy tego traktować jako trudności sensoryczne, to musimy to potraktować jako właśnie odmienne doświadczenia, które jednocześnie przełożą się na to, jak osoba będzie odbierała świat, jak będzie funkcjonowała w tym świecie, jak będzie nawiązywała kontakty, budowała relacje społeczne. To wszystko będzie wiązało się z doświadczeniami sensorycznymi. Ponadto takie zdolności jak typowo szkolna nauka czytania, nauka pisania, wchodzenie w interakcje rówieśnicze, czy zwyczajnie takie codzienne funkcjonowanie również jest wyznaczane właśnie przez te doświadczenia sensoryczne. Drodzy Państwo, nie mamy jednego obrazu klinicznego tych zaburzeń. Nie możemy powiedzieć, że wszystkie osoby w spektrum autyzmu na pewno mają nadwrażliwości. One wszystkie na pewno poszukują bodźców sensorycznych. Nie możemy tego zrobić, nie możemy tego określić, ponieważ jeśli chodzi o kwestię przetwarzania sensorycznego w przypadku spektrum autyzmu, mogę to określić takim mianem totalnego miszmaszu. To znaczy, że może się zadziać absolutnie wszystko w spektrum autyzmu. To znaczy, z jednej strony ta jedna konkretna osoba w jednym zmyśle może prezentować nadwrażliwość, czyli swoim zachowaniem, swoją funkcjonalnością może krzyczeć: boję się tego, nie chcę tego, ja tego nie lubię, a z drugiej strony w przypadku kolejnego zmysłu może mówić: chcę jeszcze więcej, jakie to jest super. Więc ta ogromna różnorodność, jaka występuje w spektrum autyzmu, jest również tym takim spektrum różnorodności, który w przypadku zaburzeń neurorozwojowych po prostu występuje. Musimy jednak też, moi drodzy, sobie usystematyzować, że oprócz tego, że osoby w spektrum autyzmu, zarówno dzieci, jak i osoby starsze, będą, albo inaczej, mogą prezentować takie trudności, które będą na obszarze modulacji, tak? Czyli właśnie różnego typu nadwrażliwość, podwrażliwość albo poszukiwanie bodźców. Możemy też mówić o tym, że osoby w spektrum autyzmu mogą prezentować trudności w rozróżnianiu bodźców, tak? Czyli w takim różnicowaniu sensorycznym, takiej dyskryminacji sensorycznej, co przejawia się tym, że jeden bodziec może działać w różnych sytuacjach różnie i być różnie interpretowany, tak? Ale także mamy trzeci wielki obszar trudności sensorycznych, które występują w spektrum autyzmu i są to zaburzenia motoryczne o podłożu sensorycznym i tutaj rozpatrujemy zaburzenia kontroli posturalnej, a także zaburzenia praksyjne, czyli tę dyspraksję, którą często przypisujemy albo charakteryzujemy w przypadku dzieci z zespołem Aspergera, tak? Bo jeszcze na razie cały czas w Polsce korzystamy z takiego nazewnictwa. Więc to również oczywiście bierzemy pod uwagę. Niemniej jednak, bez względu na to, na jakim poziomie te trudności występują, będą one wpływały na funkcjonowanie dziecka, nastolatka czy młodej osoby dorosłej. Oczywiście im szybciej dziecko uzyskuje taką diagnozę, czyli stworzony jest dla tego konkretnego dziecka indywidualny profil sensoryczny przez oczywiście diagnostę integracji sensorycznej i jednocześnie wdrożona jest odpowiednia dieta sensoryczna, tak? Czyli nie przepis na bigos, a zalecenia, jak wspierać dziecko, żeby ono sobie radziło z przytłaczającymi bodźcami, albo jak sobie radziło z tym, żeby móc się bardziej koncentrować na przykład, to pozwala na dużo szybsze wypracowanie pewnych sposobów samoregulacyjnych, co w konsekwencji dalszych lat życia przełoży się
po prostu na lepsze funkcjonowanie. I jakby statystycznie widzimy, że im szybciej właśnie ten profil sensoryczny jest tworzony, im szybciej dziecko jest wdrażane w terapię i odpowiednie działania są również stosowane w domu, to doskonale widzimy potem w późniejszych latach życia takiego człowieka, że on sobie naprawdę zdecydowanie lepiej radzi, a jednocześnie te trudności sensoryczne, które były widoczne wcześniej, są mniej widoczne. To nie jest tak, drodzy Państwo, że my wyleczymy dziecko z zaburzeń sensorycznych, natomiast nauczymy radzić sobie z pewnymi bodźcami, tworząc pewne mechanizmy samoregulacji. I to jest kluczem do zrozumienia właśnie deficytów sensorycznych. Niemniej jednak, jeżeli nie mamy świadomości tego, że te deficyty występują mniej lub bardziej u danego dziecka, to pewne rzeczy wyolbrzymiamy, właśnie ze względu na to, że nie rozumiemy, skąd się one biorą. I najczęściej problem pojawia się na poziomie przedszkola albo szkoły, tak? Gdzie nie wszyscy nauczyciele posiadają wiedzę na temat zaburzeń integracji sensorycznej i jakby nie rozumieją też potrzeb w tym kontekście wśród dzieciaków ze spektrum. I znowu, niezaspokojone potrzeby, które mogłyby dziecko wyregulować, pomóc mu odpocząć, pomóc mu dźwignąć się z kolan przytłoczenia, sprawiają, że dziecko jest dużym wyzwaniem dla nauczycieli w szkole, tych szczególnie, którzy nie rozumieją, z czego wynikają pewne zachowania albo pewne trudności dziecka. Dopóki, powtarzam raz jeszcze, nie zrozumiemy, jak ważny jest ten profil sensoryczny, będziemy błądzić w kontekście samego rozumienia, ale także pomocy takim dzieciakom. Moi drodzy, doskonale wiecie, bo już wielokrotnie o tym mówiłam, że ICD-11, czyli ta nowa klasyfikacja, która cały czas jeszcze oficjalnie nie funkcjonuje w Polsce, ale jest szansa już niebawem, będzie na nas wymuszała zrobienie dodatkowej diagnozy w przypadku wejścia w drogę diagnostyczną spektrum autyzmu, właśnie zrobienia 2 dodatkowych diagnoz, czyli diagnozy funkcjonalnej, ale także i diagnozy przetwarzania sensorycznego dzieciom, które są w tej grupie ryzyka spektrum autyzmu. To z automatu będzie pomagało tworzyć lepsze wsparcie dla tych dzieci, bo z automatu też będziemy lepiej wiedzieć, jak to konkretne dziecko po prostu funkcjonuje. Oczywiście, moi drodzy, jeśli chodzi o kwestie doświadczeń sensorycznych, to znowu moglibyśmy sobie tutaj mówić o jakby stworzyć zupełnie nowy webinar właśnie o tych zaburzeniach, jak te dzieci funkcjonują, na co one wpływają, te zaburzenia, jak zakłócają funkcjonowanie, ale tak jak mówię, kolejne 3 godziny potrzebujemy co najmniej na to, żebym puściła Wam takie ziarnko wiedzy w tym aspekcie. Natomiast dzisiaj moim zadaniem jest i moim celem jest to, aby Was uświadamiać i pokazać Wam, jak ważne jest zrozumienie kwestii doświadczeń właśnie sensorycznych u osób w spektrum autyzmu. Żebyśmy tego nie lekceważyli, bo one naprawdę, te trudności sensoryczne mają bardzo szeroki zakres, ale jednocześnie ogromny wpływ na funkcjonowanie dzieciaków. Kolejna kwestia, którą też musimy sobie uświadomić i jednocześnie wiedzieć o tym, moi drodzy, dzieciaki w spektrum autyzmu mają bardzo różnorodne style uczenia się. Tutaj na tej grafice, którą zaczerpnęłam z internetu, podlinkowane jest źródło. Moi drodzy, pięknie przedstawia grafika, jakich my mamy uczniów. Mamy wzrokowców, mamy słuchowców i mamy kinestetyków. Jeśli chodzi o aspekt tych słuchowców, w przypadku spektrum autyzmu jest ich najmniej. To jest najmniej liczna grupa dzieciaków, które tą drogą się właśnie uczą. Dlaczego? Dlatego, że w przypadku nakładającego się to, o czym mówiłam wcześniej, profilu sensorycznego, okazuje się w większości przypadków, że dzieci, zarówno te, które mają większe trudności werbalne czy kłopoty na poziomie intelektualnym, ale także te osoby, które są w normie intelektualnej i mają dobre kompetencje językowe, to są dzieciaki, które niestety prezentują bardzo często nadwrażliwość słuchową. Skoro nadwrażliwość słuchowa, to znaczy, że
że bodźce, które docierają przez receptor słuchu, sprawiają, po pierwsze, one są zbyt mocno odbierane przez mózg, jakby docierają do mózgu absolutnie wszystkie dźwięki, które znajdują się w otoczeniu dziecka, a jednocześnie mózg, ze względu na to, że w kontekście analizy i syntezy tych bodźców jest nieco dziurawy, a więc nie ma takiej bardzo mocnej zdolności do odrzucania tego, co ważne, co mi się jeszcze przyda, od tego, co jest zbędne. W związku z tym mózg jakby zaczyna się skupiać na wszystkich informacjach dźwiękowych, które do niego docierają, próbuje się nad tym zastanawiać, czy to jest mi potrzebne, czy ja to jeszcze wykorzystam, a właściwie co to oznacza, co to jest za dźwięk, tak? I skupiając się na tym wszystkim, co dziecko odbiera, jest mocno przytłoczony, tak? Więc w klasie, kiedy dziecko przebywa w klasie, mózg reaguje na wszystko, że szura ktoś krzesłem, że komuś upadł piórnik, że ktoś właśnie beknął albo kichnął, szumi woda w kaloryferach, za oknem pada deszcz, ktoś idzie korytarzem, nauczycielka na szpilkach i puka tymi obcasami. Być może właśnie ktoś przewraca kartki w książce. I wszystkie dookoła dźwięki ten mózg chce przeanalizować na równej, na poziomie takiej równoważności, że one są wszystkie ważne, wszystkie są istotne, muszę się nad nimi zastanowić. Ale już nie ma czasu, nie ma siły i energii na to, aby skupić się na tym, co mówi nauczyciel. Dlatego, że mowa ludzka jest najtrudniejsza do zinterpretowania dla mózgu. W przypadku jeszcze dodatkowej nadwrażliwości, czy jeszcze zaburzeniom przetwarzania słuchowego, niestety jest to bardzo często niemożliwe. Nauczyciel, który mówi długie wypowiedzi, prezentuje ciąg informacji czy instrukcji, jest właściwie niemożliwe, żeby dziecko w spektrum autyzmu od początku do końca w pełni zrozumiało wypowiedź nauczyciela. Stąd potem się okazuje, że nie wie, co zrobić, właściwie patrzy się i tak jakby myślał o niebieskich migdałach, nie rozumie nauczyciela. Nie dlatego, że go nie słuchał, tylko dlatego, że na przykład ma kłopoty właśnie na tym poziomie przetwarzania słuchowego i nie jest w stanie interpretować mowy ludzkiej wystarczająco dokładnie. Dlatego, że ta mowa ludzka, tak jak Wam powiedziałam, jest mega skomplikowana, bo nie dość, że przechodzą pewne komunikaty, czyli muszę zinterpretować znaczenie słów, to dodatkowo dochodzą jeszcze cała informacja prozodyczna, tak? Która też będzie przez mózg interpretowana, bo są to nadal dźwięki. Więc dużo informacji naraz nie do przejścia dla układu nerwowego w przypadku właśnie nadwrażliwości słuchowej albo nieprawidłowego przetwarzania słuchowego. Stąd tych słuchowców w obszarze spektrum autyzmu, oni są, ale jest ich zdecydowanie niewielu. Jeśli chodzi o wzrokowców, tych jest sporo w spektrum autyzmu. Dlaczego? Dlatego, że też pamiętacie ten webinar na temat tajemnic mózgu autystycznego, który przygotowywałam dla Was. Wtedy tłumaczyłam, że obszary korowe odpowiedzialne za przetwarzanie wizualne są 10-krotnie silniej rozbudowane w spektrum autyzmu niż te słuchowe. Czyli wykorzystujemy tę mocną stronę w spektrum autyzmu, korzystając z podpowiedzi wizualnych, korzystając z podpowiedzi w postaci harmonogramów dnia, planów aktywności. I moi drodzy, kiedyś padło takie pytanie, bo ktoś do mnie napisał, ale to jak mam dzieciaka w normie, świetnie mówi, czyli zespół Aspergera, to co ja mam mu grafik robić? No właśnie tak, masz mu robić grafik. To mu pozwala przygotować się, to mu pozwala przetworzyć informacje, przygotować się na to, co go czeka, a tym samym obniżyć lęk. Moi drodzy, dzieciaki w spektrum autyzmu, one widząc te grafiki, poniedziałek, wtorek, środa i tak dalej, o tej i o tej do szkoły, do przedszkola, tutaj obiad, tu basen, tu rower, coś tam, te dzieciaki podchodzą do takiego planu, one niejako go fotografują swoim mózgiem. Ślad wizualny w postaci właśnie takiego zdjęcia przechowywany jest zdecydowanie dłużej niż informacja słuchowa w przypadku spektrum autyzmu. Stąd tak ważne jest właśnie docieranie przez zmysł wzroku do dzieci ze spektrum autyzmu, bo one po prostu dzięki temu lepiej funkcjonują, one lepiej pamiętają, ale także nie są tak zdezorientowane, tak? Czyli ich poziom lęku jest zdecydowanie niższy. I druga, bardzo duża grupa dzieci w spektrum autyzmu to kinestetycy. To są dzieciaki, które one uczą się dzięki temu, że się ruszają, ale że
czują, czyli dotyk i działanie, to jest to, czego one potrzebują. Podam Wam przykład, żebyście zrozumieli, o co chodzi. Jeżeli mam w klasie dziecko z zespołem Aspergera, czyli norma intelektualna, dobra werbalizacja i nauczyciel przedmiotowiec, nie wiem, historyk, fizyk i tak dalej, tłumaczy lekcję. Jeżeli Madzia siedzi przy stoliku i jest właśnie, ma zespół Aspergera i ja sobie właśnie biorę karteczkę, nie? I sobie cały czas maluję kwiatki albo maluję sobie krateczki. Takie po kolei krateczki sobie zamazuję i w ogóle się nie patrzę na nauczyciela, to moi drodzy, znaczy, że ja jestem kinestetykiem. Ja się uczę dzięki temu, że właśnie nie skupiam się na swoim nauczycielu w sensie wizualnym, nie wgapiam się w niego, tylko mogę sobie malować krateczki. Dzięki temu dociera do mnie wszystko, co nauczyciel mówi. W momencie, kiedy nauczyciel powie: Magda, bardzo proszę patrzeć tutaj na mnie, znowu nie uważasz, ja usiądę grzecznie. Nawet powietrze wstrzymam. Może nawet przestanę mrugać i zacznę patrzeć na nauczyciela. Tylko że od tego momentu nic już z lekcji nie wiem, bo nauczyciel odebrał mi moją drogę uczenia się, którą jest właśnie ruch i działanie. Dlatego, moi drodzy, dopóki nie poznamy naszych uczniów, dopóki nie zrozumiemy, jak oni funkcjonują, dopóki nie zrozumiemy ich profilu sensorycznego, będzie nam ciężko podążać za nimi w znaczeniu takim, żeby dostarczać im optymalnych możliwości do uczenia się, ale także źródeł uczenia się. Stąd ciągle powtarzam, działanie polisensoryczne to jest to działanie, które wspiera dzieciaki w spektrum autyzmu w szkołach i w przedszkolach. To znaczy, że drogi nauczycielu, ty mów do ucznia, mów tak, żeby cię rozumiał. Jednocześnie wizualizuj to, co chcesz, żeby dzieciak zapamiętał. To mogą być grafy, to mogą być słowa klucze, które zapiszesz na kolorowo. To mogą być obrazki, to mogą być wykresy, jakieś sytuacje, które prezentujesz. To może być właśnie plan dnia, ale kolejna informacja do dziecka dociera. Jednocześnie nie odbieraj mu drogi uczenia się, jeśli jest kinestetykiem, nie każ mu patrzeć na siebie. Pamiętajcie o tym, że co prawda ten kontakt wzrokowy znowu jest różny w spektrum autyzmu, bo to nie jest tak, że te dzieciaki wszystkie nie mają kontaktu wzrokowego. To jest mit i to jest bzdura po prostu. Natomiast nie możemy ukrywać faktu, że kontakt wzrokowy bywa męczący dla osób w spektrum autyzmu. One, nawet jeżeli wiedzą, że społeczeństwo oczekuje od nich kontaktu i zdają sobie sprawę, że jest to pożądane społecznie, to nie zmienia to faktu, że po prostu one się tym męczą. Dlatego niekoniecznie chcą ciągle patrzeć na twarz drugiej osoby, bo na niej się po prostu zbyt dużo dzieje. I znowu jest to kwestia interpretacji tego wszystkiego, a tym samym znowu przełożenie na przytłoczenie naszych dzieciaków. Więc kochani nauczyciele, na wszystkich poziomach edukacji, pamiętajcie o tym, że każde z dzieci w spektrum może mieć inną ścieżkę uczenia się, ale czasami jest tak, że nie do końca będziecie wiedzieć, która to jest ścieżka. Tylko i wyłącznie działanie polisensoryczne sprawi, że dotrzecie tym właściwym śladem do dziecka i jest szansa na to, że ono naprawdę zapamięta to, co chcecie mu przekazać. A więc różne style uczenia się, docieranie różnymi ścieżkami, to jest klucz do edukacji po prostu tych dzieciaków i zachęcam właśnie do jakby zrozumienia tego aspektu. To taka przerwa reklamowa, moi drodzy, gdzie chciałabym Was zachęcić i tych, którzy nie wiedzą, to poinformować, że ja już mam 2 swoje książki, Puzzle autyzmu, jak je ułożyć, to ta i druga, która wyszła w lipcu tego roku, Niedoskonała doskonałość. Obie książki poświęcone spektrum autyzmu. Pierwsza, ta całkowicie niebieska, Puzzle autyzmu, dotyczy jakby absolutnie wszystkiego, co wiąże się ze spektrum. Od wczesnych objawów po dorosłość, aspekt szkolny, aspekt emocjonalny, sensoryczny, i wiele innych aspektów. Nie sama teoria, głównie moja praktyka i doświadczenie, moich koleżanek również, bo wiele z nich również pisało do tej książki. To pierwsza. Natomiast druga, Niedoskonała doskonałość, jest w całości poświęcona tematyce zespołu Aspergera z dużym nastawieniem na dziewczynki, które są niedodiagnozowane, ale jednocześnie ta książka bardzo pomaga wychwycić dzieci, które są gdzieś się tak przewijają i są pomijane
w diagnozie, aby wyczulić właśnie i rodziców, i nauczycieli na pewne aspekty, żeby dalej jakby pokierować tymi dzieciakami. I moi drodzy, wartością tej niedoskonałej doskonałości jest to, że bardzo dużo informacji w kontekście kamuflażu między innymi pozyskałam od samych osób w spektrum autyzmu, właśnie z zespołem Aspergera, którzy zechcieli się podzielić ze mną swoimi doświadczeniami. Jeżeli kogoś interesuje ta tematyka, to książki są dostępne tylko i wyłącznie na mojej stronie www.puzzleszkolenia.eu w zakładce sklep. Poza tym w komentarzach macie również to podlinkowane, jeśli kogoś to interesuje. I wracając do naszego tematu, moi drodzy, dzieciaki w spektrum autyzmu, one mają różne wyzwania związane z samoregulacją. I tak jak już Wam wcześniej powiedziałam, ta samoregulacja jest mocno uzależniona od profilu sensorycznego. Dokładnie tak, w zależności od tego, jak dziecko odbiera i przetwarza te bodźce, tak? Czyli jak silne są te deficyty sensoryczne, może się okazać, że u takiego Jasia, Kasi czy Zosi może zbyt szybko albo zbyt często następować przebodźcowanie, czyli przytłoczenie bodźcami sensorycznymi. Jeżeli następuje to bardzo często, czyli dziecko jest bardzo mocno rozregulowane, tak? W różnych sytuacjach, w różnych przestrzeniach, w różnych środowiskach, w obecności różnych osób, to znaczy, że ono pilnie naprawdę potrzebuje nauki samoregulacji, ale zanim nauki, to poznania profilu sensorycznego. Oczywiście kłopot z samoregulacją to także kwestia, moi drodzy, również takich objawów, które prezentowane są w diadzie zachowań autystycznych, tak? Czyli albo w obszarze komunikacji i relacji społecznych, albo związanych właśnie z powtarzalnymi zachowaniami, które gdzieś właśnie utrudniają funkcjonowanie osoby. Więc tutaj trzeba na to również zwracać uwagę, tak? Czyli im głębsze objawy związane ze spektrum, tym niestety mechanizm samoregulacji słabszy. W związku z tym znowu takie oddziaływanie holistyczne na dziecko zewsząd i jakby działanie osób mających kontakt z dzieckiem, rodzice, dziadkowie, nauczyciele, terapeuci jest bardzo, bardzo ważne, wręcz powiedziałabym kluczowe w tym, co dalej dziecko będzie mogło osiągnąć. Oczywiście, moi drodzy, silne stresory, o tym nie wolno nam zapominać. Dla każdego z dzieci sensory będą inne. Czasami te sensory, takie stresory, przepraszam, one są niedostrzegalne dla osób neurotypowych, tak? To znaczy, że nam się wydaje, że właściwie nic się nie dzieje, wszystko jest ok, spokojnie, ja nic nie słyszę, nic nie zauważyłam, a mimo to dziecko nagle zaczyna krzyczeć, tak? No właśnie dlatego, że ono już to wychwyciło, już zadziałał jakiś stresor, który był po pierwsze niespodziewany, po drugie być może nieznany. W związku z tym dziecko jakby nastąpiło przytłoczenie działań mózgu, czyli takiego działania świadomego. W związku z tym dziecko po najmniejszej linii oporu chce rozwiązać swój problem, najczęściej oczywiście wykorzystując zachowania niepożądane, które my tak chętnie nazywamy. Moi drodzy, poziom lęku, który jest ogromny w spektrum autyzmu i znowu musimy rozgraniczyć pewne kwestie. Lęk nie jest objawem wpisanym w diadę zachowań autystycznych, tak? Czyli nie oceniamy poziomu lęku w kontekście stawiania diagnozy. Jednocześnie wiemy, że ten poziom lęku jest naprawdę ogromny, bo jeżeli mamy dziecko, które funkcjonuje nieco gorzej niż reszta dzieci, bo ma większe trudności komunikacyjne, większe trudności sensoryczne, być może ma kłopoty na poziomie intelektualnym. To jest dziecko, które niestety poziom lęku będzie miało wielki. Dlaczego? Dlatego, że wielu rzeczy nie rozumie, wielu rzeczy się nie spodziewa, z wieloma rzeczami sobie nie radzi. Jednocześnie w okresie na przykład dojrzewania wśród nastolatków wysoko funkcjonujących, tak? Czyli tych z zespołem Aspergera, tych, które są w normie intelektualnej albo powyżej, które mają dobre kompetencje językowe, niekoniecznie komunikacyjne. W momencie, kiedy one dostrzegają to, że nagle zaczynają jakby dochodzi do ich świadomości to, że one funkcjonują inaczej niż rówieśnicy. Najgorsza tragedia, jeśli one nie mają diagnozy, a jeżeli mają diagnozę, a nie są o niej poinformowani,
to dochodzi właśnie do tego ogromnego zwiększenia poziomu lęku, bo dziecko na każdy, ten nastolatek, 11, 13, 15-latek czy latka, niestety zaczyna ponosić coraz większe porażki właśnie na tym podłożu rówieśniczym, który w tym momencie jest dla tej osoby najważniejszy. To już nie nauczyciele, to już nie rodzice, to jest kwestia już grupy rówieśniczej, gdzie nachodzi nam jeszcze tutaj okres dojrzewania, a więc mega wyzwanie dla samego człowieka w spektrum i dla jego najbliższego otoczenia. Niemniej jednak w tym momencie, nawet jeżeli wcześniej nie dostrzegaliśmy problemów z lękiem, to jest moment, kiedy rzeczywiście ten lęk się będzie ujawniał, a potem w konsekwencji będzie się przeradzał na przykład w epizody depresyjne albo w ogóle w samą depresję, a za tym leci cały łańcuch kolejnych trudności. Również, moi drodzy, te specyficzne potrzeby, które dzieci w spektrum mają i znowu ktoś zapyta, jakie? Dla każdego będą inne. Im lepiej znam dziecko, tym lepiej poznaję jego potrzeby. Oczywiście te potrzeby jako takie jednostki moglibyśmy tutaj bardzo różne wymieniać, natomiast chodzi tutaj o te potrzeby związane z komunikacją, tak? Czyli ja mam możliwość wyrażania swoich myśli, potrzeb, pragnień, pewnych opinii, ale także w kontekście takich relacji społecznych, ja chcę być częścią społeczeństwa, ja chcę mieć kolegów, ja chcę chodzić na różne kółka zainteresowań, bo interesuję się tym czy tamtym, ale także niestety ze względu na pewne wyzwania, które przede mną stoją, mam na przykład potrzebę rutyny, więc znowu te wszystkie potrzeby będą indywidualne dla dziecka, ale jednocześnie najczęściej związane właśnie z obszarami diady, tak? I znowu poziom tych potrzeb będzie absolutnie inny dla każdego dziecka. Niemniej jednak jest to klucz do tego, aby te dzieci po prostu zrozumieć. Jest to bardzo, bardzo ważne. Działając poprzez te różne potrzeby jesteśmy w stanie stworzyć samoregulację dla dziecka, dać mu mechanizm do radzenia sobie z lękiem, do radzenia sobie ze złością, ale na początku musimy po prostu dziecko lepiej poznać jak ono funkcjonuje, żeby dopiero stworzyć strategię. Kolejna kwestia, moi drodzy, jakby oczywista oczywistość, że wiele osób w ogóle neurotypowych, i tu nie będę wymieniała specjalizacji czy zawodów, potraktuję to jako ogólny profil społeczny. Wiele, nie wszyscy zauważcie, wiele osób neurotypowych uważa, że dzieciaki, nastolatków czy osoby dorosłe w spektrum autyzmu należy naprawiać. Należy naprawiać w znaczeniu trzeba dążyć do tego, aby one stały się normalne. I teraz pytanie, co to znaczy normalne? To znaczy, że one są nienormalne? Odpowiedź brzmi nie. One są normalne, tylko funkcjonują w świecie, który jest dla nich po pierwsze bardzo chaotyczny, po drugie niezrozumiały, a po trzecie mega nieprzewidywalny. Właśnie przez to, że funkcjonuje ich mózg tak, a nie inaczej, one nieco inaczej po prostu odbierają bodźce z otoczenia, inaczej niż osoby neurotypowe. A co za tym idzie? Inaczej mogą na nie reagować, ale to wcale nie oznacza, że one są nienormalne. One są absolutnie normalne. Czasami mam wrażenie, że bardziej normalne niż ci, co uważają się za normalnych. To taka dygresja, jak zawsze u mnie. Generalnie, moi drodzy, zrozumcie to raz na zawsze. Dzieci w spektrum autyzmu, czy młodzież w spektrum autyzmu, ona żyje, czy oni żyją dokładnie w tym samym świecie, co my. Oddychają tym samym powietrzem, co my, wąchają te same kwiaty, kapie na nich ten sam deszcz, co na nas, wieje ten sam wiatr, co na nas, wchodzą do tego samego jeziora czy rzeki, co my. Natomiast zupełnie inaczej mogą to interpretować, zupełnie inaczej mogą to sobie tłumaczyć, zupełnie inaczej mogą reagować na ten sam bodziec, który gdzieś tam się dzieje, czy działa akurat na konkretną osobę. Przez to, że inaczej odbierają świat, inaczej go interpretują, dla niektórych z nich po prostu wszystko to co otacza, to, co się dzieje, to, co się dzieje niespodziewanie dodatkowo, jest po prostu chaotyczne, nieprzewidywalne, przytłaczające, a tym samym uniemożliwia, ogranicza, zakłóca ich rozwój i funkcjonowanie, ale to nie oznacza, podkreślam raz jeszcze, że ich trzeba leczyć albo ich trzeba poprawiać, naprawiać, dążyć do tego, żeby stali się normalni, neurotypowi. Moi drodzy, mam dla Was przykrą wiadomość.
nie staną się neurotypowi. Oni mogą świetnie funkcjonować w społeczeństwie neurotypowym, dostosowywać się i wkładać w to ogromny wysiłek, żeby jakby starać się rozumieć ten chaos, który wokół nich panuje. Natomiast one nigdy nie będą funkcjonowały identycznie jak osoba neurotypowa, dlatego że ich mózg inaczej funkcjonuje, a na niego nie mamy po prostu wpływu. I dopóki tego nie ogarniemy, dopóki tego nie zrozumiemy, to cały czas nasze działania związane z naprawianiem są przemocowe. Zrozumcie to. My robimy tym ludziom wtedy krzywdę, tym dzieciakom robimy krzywdę, działając poza pełną taką akceptacją, poza pełnym zrozumieniem i wsparciem dla tych osób. To jest bardzo mocno krzywdzące. Kolejna kwestia, którą musimy też poruszyć, to teoria umysłu. Teoria umysłu, ja specjalnie napisałam, moi drodzy, że działa w obie strony. Teoria umysłu nie dotyczy tylko tego, że zakłócenia są w spektrum autyzmu. Mam wrażenie, że wśród osób neurotypowych też często ta teoria umysłu szwankuje. A czym jest teoria umysłu? To jest nic innego jak, mówiąc najogólniej, poprzez słowa klucze, taki proces w myśleniu emocjonalno-poznawczym, tak? Czyli to jest tak, że każdy człowiek ma taką teorię w sobie, a więc posiada i używa jej w zupełnie taki intuicyjny sposób każdego dnia. Natomiast ta teoria umysłu dodatkowo oznacza tyle, że my jesteśmy w stanie zrozumieć, przyswoić informacje o samym sobie, ale także o drugim człowieku. Jesteśmy w stanie dzięki temu zrozumieć pewne przekonania, pewne pragnienia, ale też pewne intencje, które osoba druga ma. Ja mam, ale ta druga osoba też ma. I jakby najprościej można by było powiedzieć, że ta teoria umysłu jest to takie odczytywanie, tak? Takie czytanie trochę w myślach drugiego człowieka. Co ten człowiek sobie myśli, ale także czego aktualnie potrzebuje. I zobaczcie, to jest właśnie ta dwutorowość. To, że my oczekujemy, żeby osoby w spektrum autyzmu zrozumiały, czego oczekuje od nich świat, otaczający, nauczyciele, rodzice, sąsiedzi, pani w sklepie, działa też w drugą stronę. Dlaczego świat neurotypowy ma taki kłopot ze zrozumieniem myśli i potrzeb i pragnień osób w spektrum autyzmu? Tak jak powiedziałam, to działa wzajemnie. Natomiast mamy tendencję do tego, aby mówić, że to właśnie osoby w spektrum autyzmu mają zakłócenia teorii umysłu, a to przekłada się oczywiście na zakłócenia budowania relacji społecznych. No jasne, że tak. Tylko że tak jak mówię, każdy kij ma dwa końce, tak? I prawda zawsze leży po środku. Moi drodzy, osoby ze spektrum autyzmu oczywiście tutaj niepodważalnie w ogóle, w mniejszym stopniu potrafią odczytywać te stany umysłowe, stany emocjonalne innych osób. One nie są biegłe w odczytywaniu tych właśnie emocji, szczególnie tych takich bardzo subtelnych w postaci mowy ciała, mimiki, afektu, który dzieje się na przykład na twarzy, tak? Trudno im jest odczytać, że pewne zachowania człowieka sugerują, że wiesz co, chłopie, mam cię dość, nie mam ochoty już z tobą rozmawiać, tak? Weź już idź stąd. I osoba w spektrum niekoniecznie będzie to w stanie odczytać. Dlatego, że one dosłownie po pierwsze odczytują komunikaty, prawda? Mają jakby problem z takim rozumieniem różnej jakby oddzielania prawdy od fikcji, tak? To też się na to składa. Problemy z interpretacją swoich emocji, ale emocji także i innych osób, dlatego że to wiąże się z mentalizacją, która jest zakłócona w spektrum autyzmu. Więc bardzo dużo kwestii będzie się składało na ten aspekt trudności w teorii umysłu. Niemniej jednak rzeczywiście jakby podsumowując całą tą kwestię, na pewno, moi drodzy, brak takiego zróżnicowania między tym, co się stało przypadkiem, co się stało celowo, również będzie aspektem pewnych trudności. To, że dzieciaki czy młodzież ma kłopot z teorią umysłu, przysparza im także trudności takich osobistych, ponieważ one mają kłopot z tym, aby ocenić, że zachowanie kolegi czy koleżanki jest absolutnie inne niż koleżanka sugeruje. Ona nie chce się ze mną spotykać, nie chce być moją koleżanką, nie akceptuje mnie, natomiast chce mną albo manipulować, albo chce mnie oszukać, albo chce się po prostu ze mnie śmiać. I niestety bardzo często właśnie ten aspekt teorii umysłu jest wykorzystywany przez osoby neurotypowe właśnie na niekorzyść ludzi w spektrum autyzmu.
Kolejna kwestia, bardzo mocno powiązana z tą teorią umysłu, moi drodzy, to to, że zarzuca się osobom ze spektrum, że one są absolutnie nieempatyczne. I podsumowanie jakby jednoznaczne jest takie, moi drodzy, że empatia wiąże się także z tą teorią umysłu, o której przed chwilką Wam powiedziałam, natomiast wiąże się ze zrozumieniem i takim byciem świadomym, po pierwsze swoich uczuć, myśli, ale także i tych doświadczeń, tych uczuć innych osób, prawda? I to jest także, tak jak teoria umysłu, proces taki dwukierunkowy, który oczywiście w dużej mierze wynika z wcześniejszych doświadczeń społecznych, które jakby niepodważalnie są zupełnie inne u osób w spektrum i u osób bez spektrum, bo te osoby neurotypowe mają zdecydowanie bogatsze ilościowo i jakościowo te doświadczenia społeczne niż osoby w spektrum autyzmu, co już na starcie niestety zakłóca pewną formę empatii. Również osoby w spektrum mogą komunikować inaczej swoje uczucia, tak? Czyli czasami jest rzeczywiście tak, że komunikują swoje emocje w sposób nieakceptowalny przez społeczeństwo, bo najnormalniej w świecie nie mają innego narzędzia, aby te emocje ukazać, bo nikt ich tego nie nauczył, bo nikt nie podążał za tym dzieckiem, żeby mu wytłumaczyć, że po pierwsze, jakie objawy somatyczne zachodzą w ciele, kiedy jesteś zdenerwowany albo kiedy jesteś bardzo szczęśliwy, więc dziecko w momentach przytłoczenia, nieradzenia sobie, niezaspokojenia potrzeb swoich osobistych wykorzystuje takie, a nie inne zachowania, co znowu jest tłumaczone brakiem empatii, prawda? I tutaj, moi drodzy, ważne jest też to, że osoby neurotypowe bardzo często mają taki kłopot ze zrozumieniem, że osoby w spektrum, one próbują powiedzieć swoje potrzeby, próbują wyrazić swoje myśli, natomiast mogą to robić w sposób nieumiejętny albo nie taki, jak byśmy oczekiwali, tak? Natomiast też my, jako osoby neurotypowe, mamy taką tendencję do myślenia, że ludzie w spektrum, inaczej, że ludzie neurotypowi, tak, czyli generalnie społeczeństwo, oni zdecydowanie lepiej rozumieją drugiego człowieka. Oni są tolerancyjni, bo wiedzą, bo rozumieją, bo wiadomo, mają doświadczenia i tak dalej. Natomiast uznają, że te osoby w spektrum generalnie nie rozumieją świata neurotypowego i jakby wszystko jakby trochę na przekór się dzieje. Natomiast jakby to jest kwestia tego, że ta podwójna empatia działa w dwie strony, tak? My, neurotypowi, mamy kłopot ze zrozumieniem pewnych aspektów ukazywanych w spektrum autyzmu i osoby w spektrum autyzmu też mają trudność z interpretowaniem emocji u osób neurotypowych. O samej kwestii tej empatii dwukierunkowej przygotuję dla Was oddzielne spotkanie, dlatego że znowu trzeba bardzo dużo tutaj kwestii wytłumaczyć. Niemniej jednak bardzo Was proszę, nie powielajcie mitu, że osoby w spektrum autyzmu są nieempatyczne. One mają ewentualnie kłopot z empatią poznawczą. To znaczy, że dzieci bardzo często, jak widzą, że nie wiem, rodzeństwo płacze, że mama jest smutna, że, czy na przykład płacze, to dziecko podejdzie, przytuli, pogłaszcze po głowie. Natomiast kłopotem z empatią, jakby w tym obszarze empatii poznawczej w spektrum jest to, że one niekoniecznie wiedzą dlaczego, tak? Dlaczego ta moja siostra płacze? Nie może jakby połączyć faktów, że zjechała ze zjeżdżalni, upadła na kolano, starła sobie kolano, no to ją boli i płacze. Z tej prostej przyczyny, że to dziecko samo może nie odczuwać bólu, tak? W znaczeniu takim, że nie zwróci uwagę na zdarte kolano. Więc tutaj w ten tok myślenia trzeba po prostu podążać i rozumieć pewne kwestie. Dalsza bardzo ważna informacja, moi drodzy, to rozumienie zasad i norm społecznych, tak? Niepodważalnie znowu użyję tego słowa. Jest to trudne w spektrum autyzmu. Mnóstwo dzieciaków ma z tym kłopot. Sama młodzież też ma z tym kłopot. Wiele zasad jest niepisanych, jest oczekiwanych, a nie wyjaśnionych. Dzieciaki w spektrum autyzmu, pamiętajcie, mają duży kłopot z naśladowaniem. One nie uczą się tak, jak uczą się dzieci neurotypowe. One zupełnie inaczej, powiedziałabym, się uczą. Oprócz tego, że poprzez doświadczenia też się nie uczą, bo mają tych doświadczeń zbyt mało.
bo znowu świat neurotypowy niestety nie umożliwia zdobywania tych doświadczeń tak obszernie i tak kolorowo, jak właśnie dzieciom neurotypowym. Z drugiej strony musimy też pamiętać, że pewne reguły, pewne zasady, które obowiązują w społeczeństwie, są po pierwsze niejasne, po drugie są ukryte, czyli nie zapisane, nie zobrazowane nigdzie i przede wszystkim nieprecyzyjne. Dlatego, że w różnych środowiskach różnych rzeczy się od dziecka oczekuje, tak? Do jednych masz mówić cześć, do innych masz mówić dzień dobry i tak dalej, i tak dalej. To jest najprostszy przykład. Dzieciom się tego nie tłumaczy, tylko oczekuje, a u nich to naturalnie się nie kształtuje właśnie przez brak doświadczeń, przez brak generalizacji pewnych umiejętności. My oczekujemy, a mało dajemy od siebie. Mało tłumaczenia, mało możliwości ćwiczenia dla tych dzieciaków. Również, moi drodzy, łączy się to oczywiście ta kwestia rozumienia zasad z teorią umysłu, z centralną koherencją, ale także z tym aspektem emocji. Co jest trudniejsze, a co za tym idzie, po prostu te zasady są niezrozumiałe. Również, moi drodzy, kwestia jest taka, że ciągle się powtarza, że osoby w spektrum nie rozumieją zasad, tak? Że one jakby nie przestrzegają norm społecznych. To znowu pada pytanie, to znaczy, że osoby neurotypowe naprawdę rozumieją, o co chodzi tym w spektrum? Czy osoby neurotypowe naprawdę są takie oczywiste do przejrzenia, jakby takie jednorodne i jakby tu wiadomo wszystko, o co chodzi? Odpowiedź brzmi nie. Każdy z nas, jak tutaj jesteśmy, funkcjonuje inaczej. Inaczej wyraża swoje emocje, inaczej wyraża swoje poglądy i ma do tego prawo. Natomiast nie wolno nam oczekiwać, że dzieci w spektrum na pstryknięcie palca załapią wszystko i będą funkcjonowały tak, jak wszyscy inni, bo jest to najnormalniej w świecie niemożliwe, a wręcz bardzo, bardzo trudne. Kolejna kwestia, moi drodzy, to to, że my jako osoby neurotypowe jesteśmy bardzo niewyrozumiali. My jesteśmy ludźmi, którzy bardzo dużo oczekują, natomiast często jest tak, że niewiele od siebie dają, mówiąc, że a to rodzice mają zrobić. Rodzice mówią, nie, to nauczyciele powinni zrobić. Czyli ja oczekuję, że ktoś inny mnie w tym wyręczy. A może spróbuj sam, spróbuj podać rękę temu dzieciakowi, spróbuj go wyciągnąć z kolan przetłuczenia, zdejmij kłody, które rzucasz mu bez przerwy pod nogi, spróbuj zrozumieć, dlaczego tak się zachowuje, spróbuj zrozumieć, dlaczego pewne komunikaty padają albo właśnie nie padają. Wtedy rzeczywiście ta wyrozumiałość przełoży się na i budowanie lepszej komunikacji, i budowanie lepszych relacji społecznych. Moi drodzy, świat ludzi neurotypowych to jest naprawdę świat, który staje, albo inaczej, jest ogromnym wyzwaniem dla osób w spektrum. Te wszystkie parametry, o których Wam powiedziałam, one się przekładają właśnie na tą wyrozumiałość. My oczekujemy zdecydowanie więcej, niż daje optymalny rozwój danego dziecka, a każdy ten optymalny rozwój jest inny. Natomiast my często zakładamy, że jak dziecko w spektrum idzie do szkoły masowej, to ma funkcjonować jak dziecko neurotypowe. Zapominamy, że to dziecko nadal ma diagnozę. Skoro ma diagnozę, to znaczy, że ma pewne trudności. A więc skoro ma pewne trudności, to pewnych rzeczy nie umie zrobić, nie potrafi zrobić. Nie dlatego, że nie chce, nie dlatego, że jest leniwe, tylko dlatego, że po prostu tego nie potrafi, bo wynika to z jego takich organicznych trudności. Nie uwzględniamy wyzwań i trudności właśnie wynikających bezpośrednio z objawów spektrum, tylko oceniamy, tylko jakby traktujemy te dzieciaki absolutnie jak osoby neurotypowe i tak samo w kontekście samego oceniania szkolnego. To jest bardzo duże wyzwanie dla wszystkich tak naprawdę. Natomiast zastanówmy się, ile tych kłód sami rzucamy tym dzieciakom pod nogi. Na zakończenie, moi drodzy, pamiętajcie o tym, że dzieciaki, młodzież, ludzie dorośli w spektrum autyzmu są osobami, które mają nieograniczony potencjał rozwojowy. Te dzieciaki, czy w ogóle osoby w spektrum autyzmu, w ich funkcjonowaniu i słowniku nie ma słowa nigdy. Jest tylko słowo nie dzisiaj, nie teraz, ale próbuj, być może jutro, być może za miesiąc będę gotowy na to, aby podjąć to wyzwanie, które przede mną stawiasz, ale ty nie rezygnuj.
Próbuj, być może mi się uda. Dlatego, moi drodzy, nie skupiajmy się tylko na trudnościach i deficytach tych dzieciaków. Wyszukujmy ich mocne strony, wykorzystujmy je do budowania komunikacji i relacji rówieśniczych. Pokazujmy, że one też mogą być w czymś świetne. I muszę Was tutaj zaskoczyć, one wszystkie są w czymś świetne, tylko trzeba to znaleźć, trzeba to wykorzystać. Nie przeszkadzać, tylko wspierać. Dzięki temu będzie się żyło po prostu wszystkim lepiej, a na pewno będzie lepiej żyło się dzieciakom. I o tym musimy, moi drodzy, pamiętać. Tyle, co dla Was przygotowałam na dzisiaj. Mam nadzieję, że to zrozumieliście i troszeczkę przejaśnił Wam się ten naprawdę wielki koloryt spektrum autyzmu. To nie jest czarno-biały odcień, tylko masa kolorów. I znowu, ile dzieciaków widzicie, tyle różnych obrazów spektrum widzicie. Tego się nie da wrzucić do jednego worka, scharakteryzować, że dziecko w spektrum to takie, takie i takie, bo tak nie jest. Natomiast to spektrum jest bardzo kolorowe i bardzo, bardzo różnorodne, co oczywiście przekłada się także na to, że mamy mniejsze lub większe wyzwania, a tym samym większą mobilizację do tego, aby po prostu działać, wspierać, akceptować i działać. Tego się, moi drodzy, bardzo mocno trzymajcie i liczę, że Wam się po prostu uda. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za uwagę i oczywiście zapraszam na kolejne pogaduchy, na kolejne spotkanie. Bardzo serdecznie Wam dziękuję.